jak nie zaczniemy o tym rozmawiać, to nie wykorzystamy tej możliwości, którą nam AI daje, albo będziemy trochę za późno. Wiedza na temat AI otworzyła mi trochę oczy. Jeżeli się tego nie zrozumie, tej technologii, to nie wykorzysta się jej potencjału, a jednocześnie człowiek być może nieświadomie narazi się na pewne ryzyka. I to jest zarówno na poziomie pracy, czyli tam, gdzie można w sposób nieświadomy zaszkodzić firmie, ale też na poziomie życia codziennego, własnego, gdzie można, nie wiedząc jak technologia działa, narazić się na szkody wręcz osobiste. Tak? Poza tym, to co bardzo mnie ta fascynacja technologią też spowodowała, że chcę się dzielić tą wiedzą, tak? I jak gdyby rozmawiać ze swoją córką, która co nieco wie o AI, chciałabym ją pchnąć, żeby wchodziła w te tajniki, bo rzeczywiście, tak jak na kursie usłyszeliśmy, niektórym się wydaje, że AI to jest ChatGPT. Tak mniej więcej, sztuczna inteligencja, ChatGPT. A to się okazuje, że nie, to jest wiele innych technologii. Część, która już istnieje od długiego czasu, być może sobie nie zdajemy sprawy, że to się nazywa sztuczna inteligencja i nie rozpoznajemy jej, tak? Albo nie nazywamy jej właściwie. Możemy używać technologii, używać naturalnego języka. To jest wręcz niesamowite, tak? Nie trzeba właśnie umieć programować, ale z drugiej strony trzeba umieć mówić do tej sztucznej inteligencji, żeby ona się też od nas nauczyła, żebyśmy my też się w jakimś stopniu uczyli tej komunikacji. Dzięki temu ten efekt będzie lepszy. Powoli już przekonuję swoją organizację do tego, rozmawiałam z szefową działu personalnego, żebyśmy rozpoczęli rozmowę o AI w firmie, bo prawdopodobnie jesteśmy firmą informatyczną, prawdopodobnie korzystamy już z tych technologii, natomiast generalna wiedza nie jest w organizacji, tak? I powinniśmy już o tym rozmawiać. Czy będziemy i co będziemy robić, to jest druga sprawa. I jak gdyby za tym chcę podążać i przeforsowywać takie projekty, brać udział w tych projekcie. Myślę o obszarze, w którym pracuję, bo ja odpowiadam za wsparcie klienta, obsługę klienta. Już widzę, na ilu polach można było tę technologię zastosować i oczywiście wiem, jaka będzie też, może być reakcja zespołu, bo każdy będzie się bał, bo rzeczywiście technologii się ludzie boją, bo jej nie znają, ale boją się też, że ona ich zastąpi, tak? Zwłaszcza w obsłudze klienta, helpdesku. Ale myślę, że można to przekuć w sukces i to nie jest tak, że osoby zostaną wykluczone, tak? Mogą wiele innych ciekawych rzeczy też robić, albo też w tym obszarze się zaangażować, tylko być bardziej efektywnym, ale rzeczy, które może robić maszyna, niech robi maszyna, a osoby wykorzystać można potencjał ich do fajniejszych rzeczy. Największa wartość kursu dla mnie to wejście w świat AI, wejście tak głębiej w tematykę, w zagadnienie. Takie główne aspekty, które dla mnie są ważne i do mnie przemawiają, wiem, że trzeba na to zwracać szczególną uwagę, to są dane, bo dzisiaj wiemy, że danych mamy dużo. Te dane, czasami wydaje się, że dane to są dane osobowe i cyferki, tak? Nie wiem, sprawozdania finansowe to są dane. Natomiast dane to jest wszystko, co zostawiamy, ślad, tak? To są dane. Oczywiście to też wiemy, że zostawiamy taki ślad, bo widzimy, że nie wiem, internet podąża za nami, przekazuje nam jakieś informacje, podpowiada nam, co zostawiamy te dane. Natomiast z poziomu firmy nawet mamy dostęp do tych danych, moglibyśmy je gromadzić, tylko nie wiemy po co. No i oczywiście się ich nie gromadzi. I teraz wiedząc, że jaki jest potencjał w danych, rzeczywiście trzeba odrobić lekcję, zastanowić się na dzisiaj, na jutro, jaki rodzaj danych powinniśmy gromadzić, jak powinniśmy dbać o te dane, je ustrukturyzować, ustalić sobie jakiś taki katalog, jakieś wytyczne do tego, że dziś dogromadzimy takie dane, bo one nam mogą przynieść określone korzyści. W firmie, w której pracuję, akurat nad projektami, gdzie pracujemy, tak jak powiedziałam, to jest projekt dla rynku retail, czyli jest platforma, która łączy niezrzeszone sklepy detaliczne. No i tych danych jest tam mnóstwo, tam jest cała rzesza tych danych. My je wykorzystujemy dla celów transakcyjnych, tak, żeby te sklepy mogły dodać jakieś tam transakcje, ale moglibyśmy wykorzystać dużo więcej, żeby ten użytkownik też miał z tego
dużo większą korzyść, tak, żeby mógł ten swój sklep prowadzić bardziej efektywnie, żeby potrafił wyciągnąć więcej korzyści ze swojego biznesu. I też zwrócić uwagę w samej organizacji, ja bardzo lubię dane w ogóle, nie jestem data scientistem i jakoś w tym się nie czuję dobrze, natomiast bardzo lubię rozumieć przepływ danych, czyli jeżeli mamy różne aplikacje, jak te dane funkcjonują, jeżeli wystawiamy te dane do klientów, skąd one się biorą, tak, co ma wpływ na co. Także dane i rozumienie tych danych to jest też, ten kurs mi pokazał, że powinno się na to zwrócić baczną uwagę. A druga rzecz też zagrożenia, które płyną ze sztucznej inteligencji, żeby je rozumieć, tak, że to jest to jest duża możliwość rozwoju w wielu obszarach, właściwie w każdym obszarze, ale to jest też wielkie zagrożenie, tak, jeśli się nie będzie tego w sposób świadomy z tego korzystać. I tutaj, ponieważ ja mam wcześniej doświadczenie w rynku mediów około 20 lat, tak, to z poziomu mediów i informacji, na to też tak sobie patrzyłam, jakie to jest wielkie ryzyko, jeśli nie będzie dbało się, wymagało, chroniło źródeł informacji, uświadamiało użytkowników, jak ważne jest korzystanie z dobrych źródeł informacji i tak dalej. Cały szereg rzeczy, tak, które z tego mogą wynikać i zagrożeń. Dawno nie byłam na tak intensywnym kursie i ta intensywność zarówno zajęć jest na tyle fascynująca, że mnie wciągnęła na tyle, że wieczorami, nocami siedziałam, czytałam, gdzieś wchodziłam w jakieś linki, programy, szukałam, staram się dowiedzieć jak najwięcej. Super jest społeczność na kursie, bo rzeczywiście tak czujemy, że wszyscy gdzieś tam dookoła tego samego zagadnienia się poruszamy, wszyscy chcemy się dowiedzieć, każdy chce każdemu pomóc, zobacz jeszcze tu, a może tu, poczytajmy, także to jest bardzo, bardzo fajne i to, że ta społeczność zostaje, tak, że możemy pozostać w tym gronie i mieć stały kontakt. Muszę powiedzieć, że to dało mi taką energię, to jest energia Marii, bo ta energia taka właśnie w sposobie prowadzenia tego kursu, taka wręcz dyscyplina, ale też sposób przekazania tej wiedzy, to jest takie wow. Przede wszystkim squash, narty, bieganie, generalnie sport powoduje, że naładowuje swoje baterie i się odstresowuje. W związku z tym, jak mam dużego doła albo stresa, to biegnę do lasu, także to jest coś, co mnie uskrzydla. Lidia Szymańska, pracuję w firmie IT, to jest grupa kapitałowa KOMP, duża grupa kapitałowa polska i pracuję przede wszystkim teraz nad projektem, który dotyczy rynku FMCG i rynku retail.